Cześć, to Seba, a dziś zapraszam na nagranie o tym, jak ogarnąć chmielnik przydomowy na wiosnę oraz o tym, jak zrobić własne sadzonki chmielu. Końcówka kwietnia, początek maja to idealny okres, żeby zadbać o przydomowy chmielnik. Ja swoje prace w chmielniku rozpocznę od usunięcia zbędnych odrostów, a jednocześnie one mi posłużą jako nowe sadzonki. Jak widzicie, tutaj taki boczny korzeń, dosyć długi, sadzonki wyrósł, ładnie się ukorzenił, ja go wrzucę po prostu do wiaderka, do wody i za jakiś czas myślę, że go po prostu wsadzę do ziemi. Zarówno od marynki, jak i od Williamette. Możecie zobaczyć jakby Williamette, jak on ładnie się już rozrósł. Piękna sadzonka na wiosnę. Widzicie, tutaj w wodzie już są. Jeżeli chodzi o same chmiele, to ja starałem się powyrywać zbędne pędy, zostawić kilka takich ładnych, dojrzałych, a za jakiś czas, jak widzicie, ja zostawiłem po 3-4 pędy, tak, żeby ładnie rosły. Takie prace właściwie co roku się powtarza na wiosnę. Ja też w zeszłym roku udało mi się ukorzenić takie własne sadzonki, już w tym roku ładnie odbiły, więc jak najbardziej można w ten sposób rozmnażać chmiele. Więcej niż 3-4 pędów nie zalecam zostawiać, ponieważ wtedy nie pójdzie w owoc, one się rozrosną, a tak to będziemy mieli ładny owoc. Szyszki. Szyszki są w sumie owocem, więc w ten sposób będziemy mogli mieć lepsze zbiory. Jeżeli chodzi o zbiory, no to ja co roku robię na jesieni, zbieram. W drugim roku już miałem sporo, po około 300 gramów suszonego chmielu, prawie 2 razy więcej niż w pierwszym roku, ale myślę, że z czasem będzie jeszcze więcej. Ja w tej chwili mam na tych kolumnach już 4,6 metra, dokupiłem jeszcze metrową kolumnę, bo już widziałem, że w zeszłym roku one tam mocno się na górze plątały. I tak widzicie, te sadzonki po kilku dniach wyjąłem z wody, dodałem do każdej doniczki na spód kompostu, na wierzch pójdzie ziemia ogrodowa, no i w ten sposób mam przygotowane sadzonki. Jak tylko się dobrze ukorzenią, to prawdopodobnie pójdą w ziemię do nowego chmielnika na działce. Jak już pokazywałem, w tych podwyższonych grządkach, wykonanych z tym razem z płyt betonowych, z podmurówki betonowej. Nie do końca ukorzenione, ale myślę, że one spokojnie odbiją. Zresztą zobaczymy. Nie wszystkie się muszą udać. To jest też trochę taki eksperyment. Mam nadzieję, że ładnie się to ukorzeni i będę miał kolejne sadzonki. W tej chwili właśnie zrobiłem 4. Sobie oznaczyłem takimi małymi flagami. No i wygląda to całkiem poprawnie. Tak jak wspominałem, tutaj z zeszłego roku sadzonka w ten sam sposób robiona, czyli kompost, na to idzie ziemia ogrodowa. Tu widzicie, ją dłużej podtrzymałem w wodzie, ona ładnie się ukorzeniła. No i to jest w zeszłym roku, tak to wyglądało na jesieni, a tutaj na wiosnę już tego roku takie coś wyrosło, więc jak najbardziej widać, że odbiło. A tak wyglądały jesienne zbiory. Tu widzicie, jak wspominałem, bardzo gęsto jest tam na wierzchołku, więc ja przedłużyłem jeszcze te kolumny.
No i patrzcie, jak wygląda zbiór jesienny. To jest chyba Willamette, już nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Sporo tych szyszek. Jak wspomniałem wcześniej, po suszeniu wyszło około 300 gramów z każdej sadzonki. Jeżeli chodzi o aromatyczność, no marynka pachnie marynką, czyli nic specjalnego, takie żywiczne, ziołowe nuty. Natomiast Willamette byłem bardzo zaskoczony, jak bardzo cytrusowo potem mi ręce pachniały. No rzeczywiście, być może da się uzyskać fajny, cytrusowy, nowofalowy aromat. A suszenie odbywałem w takich suszarkach. Kilka godzin, w 45 stopniach, ładnie wysuszone, a potem oczywiście zapakowane próżniowo i zamrożone. Takie chmiele z chmielnika to raczej sugerowałbym dodawać tylko na aromat, no ponieważ nie wiemy tak naprawdę, ile mają alfa kwasu. Można bawić się w jakieś herbatki chmielowe i badać goryczkę na smak, no ale to jest taka zabawa, ciężko to zrobić, ciężko to wyliczyć. Jeżeli chodzi o ogarnięcie chmielnika na jesień, po prostu wycina się do gołej ziemi i zostawia się to na zimę. Nic się z tym nie dzieje. Ja już tak trzeci rok czy drugi rok już mam ten chmielnik. Z roku na rok jest coraz mocniejszy, coraz więcej pędów wychodzi, pędów bocznych, z których, tak jak widzieliście, zrobiłem sadzonki, więc jak najbardziej to działa. A jeżeli chodzi o takie chmiele dzikie, tak jak tutaj widzicie, i jest sporo zapytań, czy można coś z takim chmielem zrobić. No można, ale najlepiej wziąć w ręce, rozetrzeć, powąchać, jak to nie pachnie cebulą, czosnkiem, jak ma przyjemne aromaty, no to czemu nie? Jeżeli nagranie Wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Do usłyszenia, cześć!